Czy sprzęt, który świeci na zielono i kosztuje ponad 2000 zł, naprawdę zmienia sposób codziennego sprzątania i można go nazwać game changerem? Postanowiłem to sprawdzić i wziąć pod lupę urządzenie od jednego z najbardziej znanych producentów, a mowa oczywiście o odkurzaczu pionowym Dyson V12 Detect Slim Absolute. Co tak naprawdę oferuje ten sprzęt poza absurdalnie długą nazwą samego odkurzacza? Czy zielone podświetlenie sprawdzi się w dzień, a może to tylko tani bajer? Na te pytania poznasz odpowiedź właśnie w tym materiale. Wszyscy kojarzymy Dysona jako drogą markę premium, choć ten model zahacza już raczej pod średnią półkę cenową, bo samo urządzenie kosztuje nieco ponad 2000 zł. W tej cenie zawartość kartonu wcale nie wygląda tak źle. Mamy tutaj cały arsenał akcesoriów. Jest końcówka typu low reach, czyli tak zwane kolano, idealne do sprzątania pod meblami. Do tego elegancka wąska rura, ssawka szczelinowa, szczotka 2 w 1, mini szczotka do sof i sierści w kształcie stożka, o której więcej powiem w dalszej części filmu, a także wałek do podłóg twardych z podświetleniem, który wygląda naprawdę futurystycznie. Jest też drugi, znacznie większy do dywanów, więc widać, że producent pomyślał o różnych typach powierzchni. Do tego dochodzi uchwyt na akcesoria oraz ładowarka ze stacją do montażu na ścianie, no i oczywiście silnik urządzenia. Trzeba przyznać, wyposażenie tego modelu jest naprawdę konkretne. Nie ma tu wrażenia, że coś zostało docięte, żeby zbić cenę. Silnik, mimo że sam w sobie jest naprawdę lekki, potrafi zaskoczyć swoją mocą. Całość prezentuje się nowocześnie, chociaż trzeba zaznaczyć, że Dyson ma swój charakterystyczny styl. Różne kolory na obudowie to jego znak rozpoznawczy. Nie każdemu może się to spodobać, szczególnie jeżeli ktoś preferuje bardziej klasyczny stonowany design. Duży czerwony przycisk umieszczony na górze obudowy służy do uruchomienia urządzenia. Z tyłu znajduje się czytelny wyświetlacz LED, który obsługuje się jednym przyciskiem. Mimo tej prostoty, dostępny jest całkiem rozbudowany system ustawień. Można m.in. zmieniać język urządzenia, włączyć lub wyłączyć alerty, aktywować funkcję pokazywania cząstek czy dostosować poziom restrykcyjności trybu automatycznego. Najciekawszą funkcją jest ta, która pokazuje ilość zassanych cząsteczek i dobrze jest ją pozostawić włączoną. Odkurzacz wtedy kategoryzuje zebrane cząsteczki według wielkości, przez co mamy realne poczucie skuteczności pracy. Na spory plus zasługuje też informacja o czasie pracy baterii. Urządzenie pokazuje dokładnie co do sekundy, jak długo jeszcze można odkurzać na danym trybie. I co ważne, te czasy są zgodne z rzeczywistością. Nie ma żadnego przekłamywania czy przesadzonego optymizmu ze strony producenta. Oprócz wszystkich technologii i funkcji, mamy tu też niewielki zbiornik na zanieczyszczenia. Jego pojemność to 350 ml. Może nie jest to dużo, ale za to jego opróżnianie to czysta przyjemność. Wystarczy pociągnąć za specjalną wajchę i cały brud zostaje dosłownie wypchnięty z odkurzacza. Prosto, szybko i co najważniejsze, bez kontaktu z zawartością. Szczerze mówiąc, wcześniej nie spotkałem się z takim mechanizmem, to zdecydowanie jedna z tych drobnych innowacji, które realnie poprawiają komfort użytkowania. Za filtrację odpowiada tutaj wyjmowany filtr HEPA, który można spokojnie umyć pod bieżącą wodą. Wystarczy go tylko dobrze wysuszyć i można używać go dalej. Oczywiście, jeżeli przyjdzie czas na wymianę, to za oryginalny filtr trzeba zapłacić około 200 zł. Można kupić zamiennik, często nawet za mniej niż połowę tej ceny, no ale po przejrzeniu opinii innych użytkowników wygląda na to, że większość z nich nie jest zadowolona. Wydajność i jakość filtracji są po prostu niższe. Przejdźmy teraz do akcesoriów, zaczynając od mniej istotnych. Nie będę tu się specjalnie rozwodził nad końcówką szczelinową i szczotką 2 w 1. Każdy wie, do czego one służą i jak ich używać. To klasyka, która po prostu musi być w zestawie. Za to mała elektroszczotka w kształcie stożka zasługuje już na osobną wzmiankę. To naprawdę ciekawe rozwiązanie, bo dzięki swojej konstrukcji nie plącze włosów w wałek. I to działa. Idealnie sprawdza się na przykład do odkurzania sofy czy fotela, gdzie zwierzęta lubią się wylegiwać. Właściciele psów czy kotów doskonale wiedzą, jak uciążliwa potrafi być sierść przyczepiona do tapicerki. Tutaj ten problem praktycznie znika. Sierść jest wciągana bez owijania się wokół szczotki, co oszczędza sporo czasu i nerwów przy jej czyszczeniu. Jest to zdecydowanie jedna z lepszych rzeczy w tym zestawie, szczególnie jeżeli w domu są czworonogi. Dalej mamy dużą elektroszczotkę do dywanów, która również została wyposażona w system ściągania włosów z wałka. Ząbki rozmieszczone na całej szerokości skutecznie zapobiegają wplątywaniu się włosów. Nie obyło się także bez małych wpadek. Nie wiem, czy to tylko mój egzemplarz, czy cecha konstrukcyjna, ale zauważyłem, że szczotka dziwnie chodzi przy łączeniu z rurą. Jakby plastiki lekko ocierały o siebie. To nie jest coś, co wpływa na działanie, ale daje lekko tani efekt, który swoją drogą kosztuje niemało. No i czas na flagową końcówkę, czyli elektroszczotkę do podłóg twardych z podświetleniem. I co mogę powiedzieć?
Właściciele parkietów, którzy wydali na nie fortunę, mogą spać spokojnie. Szczotka jest bardzo dobrze wykonana i skutecznie czyści gładkie powierzchnie. Jeśli chodzi o zielone podświetlenie, działa ono naprawdę zaskakująco dobrze. Światło jest umieszczone z prawej strony tuż nad powierzchnią podłogi, co pozwala bardzo wyraźnie dostrzec wszystkie zanieczyszczenia. Od kurzu, podrobiny brudu czy nawet włosy. Zielone światło świetnie je uwidacznia, wyróżniając na tle powierzchni, co może robić spore wrażenie. Oczywiście trochę mniej efektywna może być ta końcówka przy nierównych kafelkach z wyżłobieniami, nie wygląda to już tak ładnie jak na gładkich powierzchniach. Co więcej, końcówką można też spokojnie odkurzyć dywan, chociaż tam podświetlenie nie daje już żadnej przewagi. No i pojawia się pytanie, czy to zielone światło faktycznie ma sens, skoro większość z nas raczej nie odkurza po nocach ani w ciemnościach? Efekt podświetlenia jak najbardziej zauważalny jest także za dnia. Zanieczyszczenia naprawdę się wyróżniają, jakby były specjalnie naświetlane. Mogę śmiało przyznać, że to jedna z najlepszych końcówek do twardych podłóg, z jaką miałem do czynienia. Zwłaszcza, że większość konkurencji nawet nie oferuje podobnych końcówek do tego typu powierzchni. Dyson w tym segmencie naprawdę zasługuje na dużego plusa. Warto jeszcze dodać, że każdy z tych wałków, o których wspomniałem, można rozłożyć i podobnie jak filtr HEPA umyć pod bieżącą wodą. To zdecydowanie przedłuża żywotność końcówek i sprawia, że nie trzeba od razu myśleć o ich wymianie. Świetnym dodatkiem, o którym też warto wspomnieć, jest mały plastikowy uchwyt na dwie końcówki, który można przypiąć do rury. Dzięki temu praktycznie wszystkie najważniejsze akcesoria możemy mieć zawsze przy sobie. Co ciekawe, nie jest to standardowy element w wielu modelach, a szkoda, bo rozwiązanie jest banalne, ale bardzo praktyczne. Jeśli chodzi o jakość wykonania, to ogólnie jest dobrze. Plastik nie sprawia wrażenia taniego, elementy dobrze do siebie pasują i wszystko działa jak trzeba. Ale, i tu małe ale, są miejsca, w których da się zauważyć drobne niedociągnięcia. Niektóre części wyglądają tak, jakby plastik był delikatnie przeciągnięty czy naprężony. Dotyczy to głównie obudowy silnika i kilku akcesoriów. Nie wpływa to na działanie, ale przy sprzęcie w tej cenie spodziewałbym się dopracowania w każdym detalu. Z jednej strony to naprawdę porządne urządzenie, z drugiej te małe detale lekko kłują w oczy, szczególnie jeśli ktoś zwraca uwagę na jakość wykończenia. Manewrowanie tym sprzętem jest naprawdę łatwe i przyjemne. Można wręcz powiedzieć, że niemal nieograniczone. Dzięki końcówce Low Reach bez problemu wjeżdżam pod niskie meble, a co ważne, po jej dołączeniu odkurzacz robi się jeszcze dłuższy, co na pewno docenią wyżsi użytkownicy. Dyson V12 w wersji Slim to idealne rozwiązanie także dla osób o drobniejszej posturze. Cały zestaw do odkurzania jest lekki i nie męczy zbytnio nadgarstka. Można bez przeszkód długo używać tego sprzętu. Jeśli chodzi o zbieranie zanieczyszczeń, to Dyson V12 radzi sobie bardzo dobrze. Nie ma tu żadnych zaskoczeń, to sprzęt z wyższej półki, więc skuteczność zasysania kurzu, brudu czy sierści jest na wysokim poziomie. Sprzęt zbiera wszystko, co trzeba, niezależnie od powierzchni. Umówmy się, wysoka cena Dysona to w dużej mierze nie efekt jakichś kosmicznych parametrów, choć trzeba przyznać, że sprzęt ma kilka naprawdę innowacyjnych i przemyślanych rozwiązań. To urządzenie zdecydowanie stworzone dla konkretnej grupy użytkowników. Osób z mniejszymi mieszkaniami, właścicieli zwierząt i przede wszystkim tych, którzy są w stanie wydać większy budżet na sprzęt do sprzątania. W dużej mierze płaci się tu za markę i renomę producenta. Dyson budzi zaufanie i kojarzy się z jakością. No i częściowo słusznie, ale trzeba mieć świadomość, że to nie jest sprzęt bez wad. Wiem, że ponad 2000 zł za odkurzacz to nie jest mała kwota, dlatego jeśli nie zależy Ci tak bardzo na logo na obudowie, a chcesz po prostu dobry sprzęt za mniejsze pieniądze, to koniecznie zajrzyj do naszego rankingu odkurzaczy pionowych. Znajdziesz tam urządzenia o podobnych możliwościach, ale w znacznie niższych cenach. Tymczasem dzięki za dotarcie do tego miejsca i do zobaczenia już w kolejnym filmie.